Dlaczego Białorusini nie wracają do domu? To pytanie bardzo często pojawia się w internecie. I czasami ludzie pytają, jeżeli tak tęskniecie za Białorusią, za rodziną, za domem, to dlaczego po prostu nie wrócicie do domu? Dzisiaj chciałabym właśnie o tym z Wami porozmawiać, ale od razu powiem jedną ważną rzecz. Ja nie jestem Białorusinką, jestem Ukrainką, ale mój mąż jest Białorusinem. Ja mieszkałam na Białorusi przez około 8 lat. Tam urodziły się nasze dzieci i przeprowadziliśmy z Białorusi do Polski całą rodziną prawie 5 lat temu. I nie był to wyjazd na chwilę. My sprzedaliśmy nasz dom, samochód, zostawiliśmy tam nasze rzeczy i przyjechaliśmy do Polski z myślą, że tutaj zaczynamy nowe życie. Tutaj urodziło się nasze trzecie dziecko. Kupujemy teraz własne mieszkanie w Polsce i więc Polska naprawdę stała się naszym domem. A na moim kanale pokazuję życie naszej rodziny w Polsce jako migrantów, codzienność. I jeżeli Was interesuje życie w Polsce z perspektywy rodziny migrantów, to zostańcie ze mną i zasubskrybujcie mój kanał. Zacznę od naszej rodziny. My nie planujemy wracać na Białoruś. I to nie jest decyzja, którą podjęliśmy wczoraj. Kiedy wyjeżdżaliśmy, mieliśmy już bardzo jasny plan. Sprzedaliśmy dom, sprzedaliśmy samochód, spakowaliśmy swoje rzeczy i przeprowadziliśmy się do Polski. Wiele osób z naszej rodziny i wielu naszych znajomych mówiło wtedy, że jeżeli macie możliwość wyjechać, to jedźcie, spróbujcie. I właśnie tutaj chcę powiedzieć coś, co jest tylko moją opinią. Mam wrażenie, że jest dużo osób na Białorusi, które chciałyby wyjechać. Ale chcieć wyjechać i mieć możliwość wyjazdu to dwie różne rzeczy. Oczywiście są osoby, które mogą wyjechać, ale nie chcą. Dobrze im się żyje na Białorusi, mają tam rodziny, przyjaciół, pracę, dom i wybierają Białoruś. I ja to rozumiem. Ale są też ludzie, którzy chcieliby wyjechać, ale po prostu nie mają takiej możliwości, bo przeprowadzka do innego kraju kosztuje dużo pieniędzy. Trzeba znaleźć mieszkanie, trzeba mieć pieniądze na pierwsze miesiące, trzeba znaleźć pracę, trzeba załatwić dokumenty. Jeżeli są dzieci, trzeba znaleźć szkołę albo przedszkole i to nie jest prosta decyzja. I kiedy my wyjeżdżaliśmy, było to trochę łatwiejsze, było też taniej. Dzisiaj wiele rzeczy kosztuje więcej. Dlatego nie można powiedzieć, że jeżeli ktoś nadal mieszka na Białorusi, to wszystko mu tam odpowiada. Nie zawsze. I właśnie dzisiaj mamy bardzo ciekawą sytuację. Ja teraz jestem tutaj, w Polsce. Mój mąż jest w Niemczech w pracy, a nasze starsze dzieci są na Białorusi u babci i dziadka. I naprawdę świetnie się tam bawią, mają wakacje, odpoczywają, chodzą na spacery, sprzedają czas z babcią i dziadkiem i bardzo się cieszę, że mogą tam być. Dzieci nawet nagrywają dla mnie małe filmiki. Póki rodzice są w Polsce, my jesteśmy u babci z dziadkiem w Białorusi. Jemy jagody. No to znalazłeś coś? Jakieś takie duże? Ojej.
ale tak smaczne są. No, smaczne, bo dzisiaj już byliśmy, więc nie ma dużo to takich dużych. O! Poczekajcie, co ja Ja widzę. chciałam, żeby w domu było tak. No, W naszym a nowym. rodzice tak nie mają. Patrzcie jaka. No, to są 2 krzaki, no. Dużo tych jagód. Ogólnie jeszcze była malina, ale trochę tak zginęła. Więc, oj, poczekajcie, póki Dima nie widzi. Yo! Zobaczcie ile tu jest. Dobra, podzielimy się z Dimą, czy nie? My tutaj jemy śniadanie. I ogólnie już trochę się stęskniliśmy po Polsce. Stęskniłeś się? A dobra, Dima nie chce mówić. No to ogólnie ja się stęskniłam i ogólnie już chciałabym w sumie do Polski, ale tu też jest bardzo fajnie, ale no po prostu w Polsce są rodzice i ogólnie też trochę tęsknię po Polsce. Hej mamo, kiedy pojedziemy do Polski? Już się bardzo stęskniliśmy. Co tam? My tutaj z Miszą będziemy nagrywać filmik. I czasami dzieci mówią mi, mama, trochę tęsknimy za Polską. I naprawdę to dla mnie bardzo ciekawe, bo one są teraz na Białorusi, mają tam babci, dziadka, mogą tam odpoczywać, ale jednocześnie tęsknią za Polską. I myślę, że jeszcze wrócimy do tego tematu, bo dla dzieci słowo dom może znaczyć coś innego niż dla dorosłych. A teraz zrobimy małą przerwę. Chcę pokazać Wam paczkę, która do mnie przyszła. Dzisiaj pokażemy Wam coś naprawdę ciekawego. Otrzymaliśmy rower górski. Razem go rozpakujemy, złożymy i sprawdzimy, jak sprawuje się podczas jazdy. Rower jest bardzo dobrze zabezpieczony i co mi się podoba, już na pierwszy rzut oka to nowoczesny wygląd oraz aluminiowa rama. Dzięki temu waży tylko 18 kg, więc łatwo go pronieść lub wnieść po schodach. Rower jest dostarczany w około 85% złożony, więc przygotowanie go do pierwszej jazdy zajmuje naprawdę niewiele czasu. Tutaj mamy 21 biegów, więc bez problemu można dopasować przełożenie zarówno podczas jazdy po mieście, jak i w bardziej wymagającym terenie. Z przodu znajduje się amortyzator, który pomaga tłumić nierówności. Dużym plusem są również hamulce tarczowe z przodu i z tyłu, które zapewniają pewne hamowanie. Teraz czas na najważniejszy test. Sprawdzimy, jak rower zachowuje się na drodze. Po pierwszej jeździe mogę powiedzieć, że rower sprawdzi się stabilnie, biegi zmieniają się płynnie, a amortyzator dobrze radzi sobie z nierównościami. Jazda jest komfortowa zarówno po asfalcie, jak i po ścieżkach. Jeśli szukacie roweru do codziennej jazdy, weekendowych wycieczek, warto zwrócić uwagę na model RCB GK2. Link do roweru zostawię w opisie filmu. Mamy również kod rabatowy JN20, z którego możecie skorzystać podczas zakupu zgodnie z aktualnymi warunkami promocji producenta. Więc nasze dzieci są teraz na Białorusi, mają tam babci, dziadka, mogą jeździć na wakacje, mogą spędzać tam czas, ale ich codzienne życie jest w Polsce. I myślę, że czasem tak wygląda życie wielu rodzin emigracyjnych. Możesz kochać miejsce, z którego
pochodzisz, możesz tam jeździć, możesz mieć tam rodzinę, możesz nawet tęsknić, ale jednocześnie możesz już mieć swój dom gdzieś indziej. I to jest bardzo ważne, bo tęsknota za krajem nie zawsze oznacza chcę tam wrócić i znowu tam mieszkać. Czasami tęsknisz za ludźmi, za dzieciństwem, za młodością, za swoim starym domem, za czasem, który już minął, a to jest coś zupełnie innego. Dla wielu Białorusinów bardzo ważnym powodem pozostania za granicą jest bezpieczeństwo. Ale ja nie mówię tylko o bezpieczeństwie fizycznym. Mówię też o poczuciu wolności. O tym, że możesz spokojnie żyć, możesz pracować, możesz wychować dzieci, możesz mówić to, co myślisz, możesz prowadzić bloga, możesz nagrywać filmy, możesz mieć swoje zdanie i nie musisz cały czas myśleć, czy mogę to powiedzieć, czy mogę to pokazać, czy nie będzie jakichś problemów. Dla wielu osób to jest bardzo ważne, szczególnie po wydarzeniach z 20 i 21 roku. I tutaj chcę podkreślić jeszcze jedną rzecz. Ja naprawdę znam Białoruś, mieszkałam ponad 8 lat i to nie była jakaś krótka podróż, to był taki duży kawałek mojego życia. Dlatego nie chcę mówić, że Białoruś jest złym krajem. Nie. Mam tam dużo dobrych wspomnień, ale wiem, że nie chcę teraz tam budować przyszłości mojej rodziny. Kiedy masz dzieci, zaczynasz trochę inaczej patrzeć na życie. Nie myślisz tylko, czy mnie jest tutaj dobrze. Zaczynasz myśleć, gdzie będą dorastać moje dzieci, jakie będą miały możliwości, jak będzie wyglądała ich przyszłość. A dla mnie to było bardzo ważne. Oczywiście nie możemy też zapomnieć o pieniądzach, bo życie w Polsce nie jest tanie. Mieszkania są drogie, domy są drogie, jedzenie kosztuje dużo, usługi kosztują dużo, dzieci też kosztują. I ja nie chcę mówić, że Polska jest idealnym krajem. Nie jest. Tutaj też mamy problemy, ale jest jedna ważna rzecz. W Polsce są też większe możliwości zarabiania i rozwoju dla wielu osób. Oczywiście wszystko zależy od zawodu, od doświadczenia, od języka, od tego, co potrafisz. Ale wielu osób przyjeżdża tutaj i po kilku latach zaczyna żyć zupełnie inaczej. I kiedy człowiek już zbuduje tutaj swoje życie, trudno mu powiedzieć: dobra, wracam i zaczynamy wszystko od początku. Czasami widzę porównania. Na Białorusi mieszkanie kosztuje tyle, w Polsce kosztuje tyle, ale moim zdaniem nie można patrzeć tylko na cenę mieszkania. Trzeba też patrzeć na zarobki, na możliwości pracy, na rozwój, na przyszłość, bo mieszkanie, które kosztuje mniej, nie zawsze oznacza, że życie jest tańsze dla osoby, która tam mieszka i odwrotnie. W Polsce wiele rzeczy jest droższych, ale dla wielu osób możliwości są też większe. I tutaj chcę powiedzieć, że jeżeli ktoś mieszka za granicą przez kilka miesięcy, to jest bardzo świeża emigracja. A jeżeli ktoś mieszka 5 lat, to jest już coś innego. Przez 5 lat człowiek dużo robi. Uczy się języka, znajduje pracę, poznaje ludzi, dzieci chodzą do szkoły albo przedszkola, rodzina poznaje nowe miejsce, pojawiają się przyjaciele, pojawią się
wspomnienia, pojawia się codzienne życie i nagle okazuje się, że Polska nie jest już tylko miejscem, do którego przyjechałeś. To jest twoje życie. I właśnie jesteśmy w takim momencie. 5 lat tutaj, tutaj urodziło się trzecie dziecko. Teraz kupujemy własne mieszkanie w Leszna. Mój mąż i dzieci mają stały pobyt, ja mam czasowy pobyt. Włożyliśmy dokumenty do obywatelstwa, więc krok po kroku budujemy tutaj swoje życie. A tutaj możecie zobaczyć jeszcze kilka filmów, które dzieci mi wysłały z Białorusi. Dorosły człowiek może pamiętać swój dom z dzieciństwa, pamięta ulice, pamięta szkołę, pamięta sąsiadów, pamięta swoje miasto, ale dziecko, które spędziło dużą część życia w Polsce, ma inne wspomnienia. Dla niego Polska to przedszkole, szkoła, koledzy, plac zabaw, swój pokój, swoje życie, zabawki. I właśnie dlatego z czasem powrót do kraju rodziców dla dziecka może być bardzo trudny, bo ono może już nie czuć, że wraca do domu. Ono może czuć, że idzie do innego kraju. Na przykład nasza młodsza Adrianka urodziła się w Polsce, we Wrocławiu i Białoruś dla niej to inny kraj. I właśnie chciałam Wam jeszcze pokazać jedną małą sytuację, jak Adrianka chciała z Białorusi przywieźć dla swojego kolegi z przedszkola taki mały prezent. A my z Adrianką teraz jedziemy do przedszkola, tak? Tak. I Adrianka swojemu kolegie taki prezent położymy w szafku. Od Adrianki z Białorusi czekoladka. Czekoladka Alenka, любимая Alenka. Bardzo smaczny czekolad. Mam nadzieję, że twojemu kolegu bardzo podoba się ten czekolad, tak? Ten prezent. Mhm. No co? Przyszli? Dawaj. Gdzie jego szafka? Gdzie napisane Piotr? Tutaj. Tak? Prezent od Adrianki. Super. Super, wszystko. I właśnie takie małe sytuacje bardzo pokazują nasze życie. Z jednej strony dziecko ma Białoruś, ma tam babcię i dziadka, a z drugiej strony jej codzienność tutaj, w Polsce. Tutaj ona chodzi do przedszkola, tutaj ma swoich kolegów, koleżanek, tutaj ma swoje życie i dlatego myślę, że po kilku latach emigracji pytanie, dlaczego nie wracacie, nie jest już takie proste. Ktoś może powiedzieć, ale przecież tęsknicie. Tak, oczywiście, że czasami tęsknimy, możemy tęsknić za ludźmi, za jedzeniem, za wspomnieniami, za czasem, kiedy dzieci były małe, ale tęsknota nie oznacza, że chcemy wrócić, bo czasami tęsknimy nie za krajem, tęsknimy za swoim życiem przed kilku lat, a tego życia już nie ma. My często pamiętamy kraj takim, jaki był wtedy, kiedy tam mieszkaliśmy. Ale na przykład przez 5 lat wszystko może się zmienić. I przede wszystkim zmieniamy się my. Dlatego nawet jeżeli człowiek wraca po kilku latach, może zobaczyć miejsce, które jest jemu znane, ale jednocześnie już nie czuje się tam tak samo, bo on sam już jest innym człowiekiem. I dlatego moja odpowiedź na pytanie, dlaczego Białorusiny nie wracają, jest taka.
Nie ma jednej odpowiedzi. Każdy ma swoją historię. Jedna osoba wyjechała z powodów politycznych, inna chciała lepszej pracy, ktoś chciał lepszej przyszłości dla dzieci, ktoś chciał większej wolności, ktoś po prostu dostał możliwość wyjazdu i z niej skorzystał. A ktoś może po prostu zakochał się w życiu w Polsce. Każda historia jest inna i nie można wszystkich ludzi wrzucić do jednej grupy. Jeżeli jednak pytacie mnie, a dlaczego wy nie wracacie, to odpowiedź jest prosta, bo my już wybraliśmy. Wybraliśmy Polskę. Nie dlatego, że tutaj jest idealne, i nie dlatego, że tutaj jest Latvia, i nie dlatego, że nie mamy problemów. Mamy. Ale wiemy, dlaczego tutaj jesteśmy. Tutaj urodziło się nasze trzecie dziecko, tutaj wychowają się nasze dzieci, tutaj budujemy nasz dom, tutaj mamy swoje życie i kiedy patrzę na to wszystko, co wydarzyło się przez prawie 5 lat, wiem, że nie chcę zaczynać wszystkiego od początku. My nie tylko wyjechaliśmy z Białorusi, my przyjechaliśmy do Polski, żeby tutaj zbudować nasze nowe życie. I chyba właśnie to jest najważniejsze. Dlatego, jeżeli ktoś mnie zapyta, czy tęsknisz za Białorusią, powiem tak, czasami tęsknię. Czy chciałabym odwiedzić Białoruś? Tak. Czy chciałabym, żeby moje dzieci znały ten kraj? Oczywiście. Ale czy chcemy wrócić tam mieszkać? Nie, bo naszym domem teraz jest Polska. I myślę, że można kochać 2 kraje na przykład, albo 3, 4. Można mieć rodzinę w jednym kraju i dom w drugim. I można pamiętać swoje stare życie i budować nowe. I teraz jestem bardzo ciekawa waszego zdania. Jak wy patrzycie na Białorusinów, którzy mieszkają w Polsce już kilka lat i nie planują wracać? A ja dziękuję wam bardzo za oglądanie. Subskrybujcie mój kanał i zobaczymy się w kolejnym filmie. Pa, pa!